Siemano, witam Cześć. wszystkich, witam Witamy. wszystkich na tym kanale. Damian, Grzesiek, Marcin. Jesteśmy dzisiaj na Nordic Wellness w Szwecji, Lidingö. Otwarcie nowej siłowni. Damian, No co, pierwsze wrażenia to są takie, że ogólnie mała siłownia, jest przyzwoicie. Widać, że jest świeżo otwarta, bo tu klimat jest agresywny. agresywny, no jest Marcin? ciemno, no ogólnie Ja, to... ja mam zupełnie inne uczucia, Nie, no, czyli będę hejtował, klimat jest trochę taki miękki. Ponury bym powiedział, nie? Zobaczymy jak będzie, zobaczymy jakie maszyny, lifestyle, widzę, że life fitness są takie, no jak na Nordicach, jakby no chodząc na dobre siłownie, naprawdę dobrze wyposażone i prawdziwe dla prawdziwych atletów, gdzie tam się faktycznie dźwiga, no to jest taki bardziej może... Powrót do piwnicy. Tak, no trochę do takiego ogółu, do fajnego, takiego komercyjnego trenowania, ale dzisiaj jesteśmy w fajnej ekipie znów, więc zrobimy dobry trening, wykorzystamy te maszyny do maksa. No i przede wszystkim czas, nie? Że tu jesteśmy, że przyjechaliśmy, Tak, chcieliśmy jest zobaczyć. fajnie, świeżo, jest dzisiaj otwarcie. Siłownia znajduje się na wyspie Lidingö przy Sztokholmie, więc to też jest takie atrakcyjne dosyć miejsce. Jest to trzecia siłownia Nordic Wellness na tej wyspie. Ja tutaj mieszkam, bardzo niedaleko zresztą, więc dla mnie ok, bo będę mógł sobie tutaj przyjść co jakiś czas, gdy nie będę miał za wiele czasu, ale no, wszystko zweryfikujemy w momencie, kiedy zaczniemy trenować, także obserwujcie. Też chciałem dodać, że dla nas to nie jest taki, ten klimat nie jest nowością, ponieważ sami wychodzimy z Core, gdzie jest bardzo podobnie i maszyny też są podobne i to ogólnie ten cały klimat jest bardzo Mega podobny, podobny. także dla nas to nie jest tak jakby nowość, nie? Ale nie narzekajmy, róbmy co mamy. Lecimy z treningiem, bądźcie z nami. Dobra. Widzowie, idziemy na dół, pierw zrobimy pierwsze ćwiczonko, zaraz wrócimy do góry. Idziemy na dół. Klimat jest śmieszny, trochę starych dziadów, ale podoba mi się i tak, bo jestem tutaj z wami, to się najbardziej Tak. liczy. Zamierzam zrobić z chłopakami tutaj naprawdę dobry trening. Dzisiaj planowałem klatę, więc robimy klatę, ale dlatego robimy klatę, że Grzegorz chciał robić klatę. Tak jest. Ale dla mnie najważniejsze, żebyśmy poczuli to ciepło, bo dzisiaj jest zimno dosyć z racji tego, że jest dzień otwarty, czyli dosłownie otwarty, czyli tutaj przewiew jest niezły, zresztą widać recepcja w kurtkach tam jest. Dobra. Na razie lecimy tak rozgrzewkowo, bez tam odcięcia, po prostu żebyśmy poczuli trochę, tak, żebyśmy poczuli trochę krwi, żeby też nie było żadnej kontuzji, trzeba się rozgrzać faktycznie. To ciekawa technika ogólnie, żeby na początku zaczynać z rozpiętkami. Tak, chcę dzisiaj obrócić trochę trening, pokazać wam jak inaczej można uzyskać pompę i nawet łatwiej wstępnym takim zmęczeniem mięśni na lżejszych, trochę bardziej technicznych ćwiczeniach. Naprawdę można uzyskać cuda. Potem zrobimy sobie może jeszcze jedną maszynę. Nawet to tutaj jest taka wypycharka. Mamy taką ogólnie taktykę, że jak przychodzimy na siłownię i robimy klatę, to pierwsze to jest ława. I tam jest najwięcej praktycznie czasu spędzanego podczas robienia klaty piersiowej, nie? Jedna rzecz, troszkę bardziej proste ręce, bo jeszcze na ciężarze nie siedzimy większym jakimś. Okej. Tak, żeby odciążyć ramiona z pracy, nie? Żeby te ręce, ja też gnę ręce, nie? Ale żeby to nie było tak, tylko bardziej w ten sposób, bo to z automatu, zobaczcie, jak macie tak, no to jest taki, możesz trochę luzu mieć w pracy, natomiast jak już robisz tak,
nie ma szans, to orzech jest wniesiony w środku, nie? Więc Okej. jakby staramy się tutaj pracować samymi mięśniami piersiowymi, więc ja sobie nawet gripy tutaj nie robię chwytu, tylko w ten sposób. O. Tutaj nie ma szans, żeby klatka nie była aktywowana, bo nie ma co tak naprawdę utrzymać w tej pozycji tego ciężaru, nie? Super. Ale fajnie dopina. Tak, no super jest. Ty, powiem Ci, że chyba bardziej nawet dopina, jak masz proste ręce. Bardzo ładnie. Nawet nie wiem, ile mam, nie? Właśnie o to w tym chodzi. To nie robimy na ilość powtórzeń, nie robimy też na rekordy. Robimy tak, żeby poczuć tą krew w klatce piersiowej. Czujesz Ja już takie mam lekkie już palenie? już mam o to chodzi, nie? pompę. Klatę spompował, ale bicepsy spina. To jest Tak. no. No u Marcina bardzo ładnie widać właśnie w tym momencie, gdy robi z powrotem ruch, jak mu biceps się rozciąga. Nie wiem, czy to widzisz. A drga mu. Tak. I właśnie mi to sprawia delikatny ból, bo jestem nierozciągnięty. Super. Dobra technika, fajne rozciągnięcie. Widać też, jak te mięśnie piersiowe pracują. Tempo trzymane, niezrywane. Bardzo ładnie. Właśnie odpaliłem sobie, że robimy teraz trening, bo faktycznie zaczniemy trochę poważniej ćwiczyć. Live fitness maszyny, to takie trochę dla turystów maszyny, ale coś z nich wykrzesamy, przynajmniej rozgrzewkowo, później pójdziemy już bardziej na wolne ciężary, na poważniejszy sprzęt, natomiast no fajnie się jest dogrzać, w ogóle jest zimno. Podejrzewam, że jest to jakieś 18 stopni, bo nawet Coś koło tego. sprzęt nam siada trochę. Tak. Ale zobaczymy, maszyna jest o tyle fajna, że wyciska indywidualnie, każda strona indywidualnie, więc na każdą rękę jest indywidualny ciężar. No to jest fajne, to jest faktycznie fajne, bo każda strona jest zaangażowana w równym stopniu. Nie pooszukujesz i od razu tak naprawdę możesz się przekonać, czy jedna strona jest słabsza. Jeżeli robimy to sztangą, a tym bardziej na maszynach do presowania i jest to jedna część tylko, no to wiadomo, że jedna ręka może po prostu drugiej pomóc, jedna strona drugiej. Tutaj tego efektu nie będzie. No sam jestem ciekaw, nie? Bo pewnie drganie będzie jakieś. Tak. To tak jak przy sztandze, leżycie, wyciskacie, to jedna ręka idzie do góry szybciej niż ta druga. Także tu można też to stwierdzić. Tu na pewno, co widzę, to już ładnie dociska klatę, bo jednak masz ten kąt ten ukośny taki kąt, że do środka jakby dopinasz klatę. Nie masz tego ruchu prostego, tylko do środka, nie? No, idziemy do góry, zobaczymy Lecimy. jak tam wyglądają tematy. Można pogadać. Echo. No, wreszcie nam się podoba. Tu jest miło, przyjemnie. Czuć nowość w powietrzu. To stąd się biorą te metry, Tak. bo faktycznie jest trzecie piętro. Dobra, i co? Mamy maszyny, mamy atlasy. Jaki był Twój plan dalszy? Plan jest taki, że jednak zjedziemy na dół, bo na tutaj ławkę? bardziej crossfitowo. Przyjedziemy tutaj na bramę, na koniec i zrobimy sobie trochę tricepsa może. Jak Dobra. po bramie zrobimy liny, przy okazji sobie coś tu ponagrywamy, pokręcimy, zrobimy jakąś fotę, bo jest fajny klimat. Tak. Ale na razie skupmy się na treningu. Także lecimy na dół z powrotem. Powolimy sobie teraz na skosie. To jest jedno z najbardziej wydajnych ćwiczeń, które naprawdę zostają odkryte już dawno, ale jest trochę niedoceniane, albo przynajmniej było. Naprawdę ono stymuluje bardzo. Wyciskanie handlami. Tak, Na skośnej. To jest coś pięknego. 15 czy 30? Zaczynamy już o kącie. O kącie, no. Nie wiem, ja biorę na razie taki. No dobra. Generalnie chodzi tu o dobre rozciągnięcie na dole, nie? Żeby sobie faktycznie do dołu spuścić ten ruch. Jedziemy. Ciężkie technicznie ćwiczenie. Mało kto robił je poprawnie, łącznie ze mną, że go nie robię do końca poprawnie. Bo wydaje Ci się, że robisz poprawnie, ale nigdy prawie nie robisz. I to widać właśnie często na nagraniach. I warto się czasami nagrać nie tylko dla stories, ale żeby poprawiać technikę, nie? My to ćwiczenie robimy, ale nie wiem, czy do poprawy. Podaję, dobrze.
To ja sobie tak zacznę też delikatnie, 27,5 kg. No jest dobrze. Spróbuj, Hunter, troszeczkę bardziej jeszcze wysupinować, żeby w jednej linii były. W sensie bez tego skrętu, który masz. Jakbyś chciał delikatnie odgiąć je. O tak, bo w ten sposób jak będziesz na dole, to większe rozciągnięcie będziesz czuł. Tu jak najniżej, bo tu jest zapas u Ciebie jeszcze, żeby niżej było. Dobra. A nie mogę przez to, że jest ławka szeroka bardzo, wiesz? A widzę, widać, A że... jak sobie blokuje mi ręce. troszeczkę je niżej zrobisz, żeby był tor Tako? inny. Nie, łokcie zostają ten sam, ale żeby troszeczkę delikatnie w tą stronę pójść. O, no. Zobacz, czy niżej mógłbyś wtedy zejść trochę. Może. Ale widać z boku, że załówka, widzisz? Mu tam na barkach Tak. wadzi. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross off the ones who come across the Jedziesz. Obydwoje jechać. fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe. The dumbbells here. Are they big, the biggest? I think so. Okay. Yes. Grzegorz is gonna doing pressing, double pressing with 45 kilograms. Yes, let's go. Grzesiu właśnie zamyka Ja. na siłowni. Mocno jedziesz. Ja. Mocno. Dawaj, jedziesz. Jedziesz tym. Mocno, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, Grzesiu. Dobrze. Dobrze, Mamy to. super. Co zrobimy na maszynie Schmidta? Też wyciskanie w skosie. Dobra. Okay? No. Witam, Grzegorz z tej strony, trener personalny. Mam ze sobą dzisiaj Damiana, Marcina. Jak widzicie, formę mają dobrą. Wszystko rozpisane przeze mnie. Jestem autorem tych ćwiczeń. Ale trener dobry, bo Sutki pękają właśnie od ćwiczeń, więc polecam. Odzywajcie się na gdk.kulkowski@gmail.com. No, kupę lat, nie? w ogóle jaką ma taką klatę, taką wiesz, do przodu, Do przodu nie? Że ma, tam no. widać, że to jest budowane przez Ale lata. właśnie, to jest chłopaki, to trzeba trenować. Nie? Tak. Naprawdę. Tajnik, kurczę, tego, żeby dobrze wyglądać, to są regularne treningi. Nieważne, no one mogą być nie takie na 100% zawsze i tak dalej. Natomiast regularny trening. Ja sam wiem, że na przykład przez 3 ostatnie lata, jak trenowałem sporty rakietowe, to bardzo dużo straciłem z muskulatury, bo po prostu na szerokości strasznie traciłem. A wydolność, powiedz mi, Wydolność o wiele lepsza, bo przede wszystkim nie masz tylu mięśni, więc nie potrzebujesz tylu Tak. takiego tlenu do jakiejkolwiek aktywności. no to są wady i zalety, nie? kulturysta Tak. wydaje mi się, takie jest moje subiektywne odczucie, ale wydaje mi się, że to tak jest. Obserwując też innych kulturystów, że na przykład na szerokości się tak strasznie traci, po prostu te barki niesamowicie lecą. No i ogólnie masa mięśniowa jest wypierana przez organizm, jak nie jest używana, nie jest stymulowana. I naprawdę, tak jak przy sportach rakietowych, to jest wręcz zbędny balast dosłownie, bo ja się sam czułem jak worek kartofli na korcie padlowym. No to teraz muszę tu odbudowywać ciężko i sam widzę, że to jest daleko jeszcze, nie? No co, jesteśmy na kolejnej maszynie. Smith. Maszyna Smith. Inaczej, jak to się mówi na to? Sownica, tak? Przy tym ćwiczeniu na pewno jest duża stabilność. Na pewno jesteśmy w stanie wycisnąć więcej dzięki temu. No tak, ale jesteśmy po tych wstępnych naszych już 3 ćwiczeniach, więc tutaj nie będziemy nawet musieli bardzo dokładać, żeby stymulować tą klatkę, bo naprawdę to już działa, nie? Już sam poczujesz pewnie, że jest taki moment, że po prostu czujesz, że już jest koniec i to jest koniec, nie? Tak. No, są plusy i minusy, dlatego zmieniamy w programach, nie? Bazujemy na jakichś 2-3 ćwiczeniach zawsze takich, które są wycelowane konkretnie w to, co chcesz robić, ale rotujemy nimi też, nie? Nie wszystko, że co każdy trening, wszystko inne totalnie,
bo gdzieś te 2-3 powinny być zachowane, ale te pomocnicze ćwiczenia, czy takie techniczne, dobijające ćwiczenia, ja przynajmniej tak robię w swoich programach, że faktycznie są różne i je zmieniam, nie? Po to chociażby, żeby stymulować mięsień inaczej, szokować mięsień inaczej. Bodźca dać nowego. Dokładnie, o to chodzi, nie? Zobacz jaką ma klatę, taką wiesz. Do przodu taką Tak. no. Ja nie wiem, czy nawet duży mostek robi, a zobacz jak mu klata idzie do przodu. Ja to musi być mięśnia, nie? Potem. Natomiast bardzo mi się podoba, bo wy akurat robicie typowo siłowo, nie? Czyli nie ma tutaj technik oszukanych, czyli tutaj faktycznie pracujemy tym ciężarem cały czas i jest stymulacja pełna klatki piersiowej. Od pierwszego do ostatniego, Grzegorz, zachowujesz super tempo od pierwszego do ostatniego powtórzenia, bardzo mi się to podoba. No i tak naprawdę ja też się staram, ale to z pełną świadomością i kontroluję, że gdy już jest ten ostatni, no to jest ostatni, nie podnoszę nic, nie kombinuję, nie wykrzywiam się jak paralityk, tylko faktycznie jest to ostatnie powtórzenie, nie? No bo mamy kolejną serię, żeby znowu uderzyć. Nie ma sensu tutaj narażać się na ryzyko kontuzji chociażby, nie? Tak, lecimy. Ładnie tam jest, z siłą stoi. Dobrze. Dobrze, bardzo ładnie. Upadek był. Jest taki, Super. aż bym jeszcze dołożył mniejszy ciężar, ale już nie będę pajacował. To już czwarte ćwiczenie jest, jednak mięsień jest dojechany. Czuć tą pompę. Klata też widać No spompowana. jest pompa. Nie Super. mogę zaprzeczyć, jest naprawdę mocna pompa. I o to chodzi. Także no 4 razy stówką, ale i tak jestem zadowolony. Super, fajnie. Wiesz, że mój brat Grzegorz tu rekordy bije. 100 kg na suwnicy. Bardzo dobra technika. Widać już wysiłek, bo i ciężar waży. Ale świetnie. Nie ma oszukiwania. Pełne spięcie. dawaj jeszcze jedno. Bardzo ładnie. Ładnie. Jeszcze zrobi. I mocno góra. Góra. Super. Fajnie. 8 razy ładnie. Dyszka. I też, aha właśnie, bo to też jest kąt, nie? To nie jest płaska. No, Pracujemy bardziej górą. Tak. no Ale ładnie. mięsień już zmęczony jest. Już czujesz, nie? Już czuję. No. Mocno. Jedziesz. Bardzo ładnie. Mocno, góra. Super. Jeszcze raz. Dawaj, 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 sam. Dobra. Jest. Bardzo ładnie, piona. Git. Siła wraca, co? Siła wraca. Ale to jest takie ważne, bo jest taka, wiesz, coraz większa pewność, nie? Bo bez pewności nawet bym nie podszedł. Dokładnie. Jasno, nawet nie ma co podchodzić. No właśnie, bez sensu, nie? Wiesz, fajnie jest trenować z koniami silniejszymi, albo na tym samym poziomie chociaż, nie? Bo po prostu masz dodatkową Mamy motywację, jak wyrównany wiesz, gdyby poziom. Ciebie tu nie było, to bym nawet do tego nie podszedł, bo mi się nie chciało ładować tego prawdopodobnie, nie? Naprawdę tak działa. No tak jest. A teraz dałeś jesteśmy- bodźca mięsiom, żeby Tak, a były ja- przygotowane ja na wiesz, następny raz. Moją motywacją nie jest popisywanie się przed Wami, bo nie mam takiej potrzeby żadnej w ogóle, nie? Ale chodzi o to, żebyś dla siebie Żeby nie było, my też się nie popisujemy. My, Oczywiście, że tak, my tak ja wiem, trenujemy. dlatego na tym to Mówcie polega, za że my... siebie. No, żartuję. To możemy sobie Idziemy na zmienić górę. środowisko. Możemy zrobić to i to. No, Tricepska, tak, triceps, zrobimy bramę na klatę i potem przyjdziemy na triceps, Weź tam butelki. a potem przyjdziemy na te maszyny na triceps gdzieś były, tak? Marcin sobie myśli, Boże. No, co tu się stanęło? Ja pamiętam, miałem takiego kolegę, ogólnie przerośnięty był, jak na swój wiek. To w pierwszej klasie gimnazjum, no. To on tam stówkę wyciskał. Pamiętam, że miałem taką motywację, żeby właśnie go też jakby no dogonić, była rywalizacja ta w szkole, nie? Ale do stówki dopiero doszedłem w wieku 16 chyba lat, 17. Także tam budowane było trochę To szybko, czasu. No ja też miałem swoich bohaterów w szkole średniej, miałem koleżkę, który tam 80 na serię wyciskał, no to był już moim Mr. Olympia praktycznie. Ale to były czasy, kiedy no nawet nie było jeszcze kreatyny, przynajmniej ja nie miałem dostępu, nie było też pieniędzy, żeby odżywki kupować, czy żeby nawet mięso kupować, naprawdę tak było. O takie czasy były. No, Który ty jesteś więc, rocznik? 8-2.
Super, jak widzicie, 3-piętrowa siłownia. Każdy znajdzie dla siebie jakieś miejsce. Zrobi elegancki trening. Bardzo super. Superancko. Bardzo dobra forma. Oj, dopiero początek budowania formy, ale dziękuję serdecznie, bardzo mnie to też motywuje. Ale coś się dzieje, no to faktycznie procentuje, panowie, naprawdę to procentuje. Jak trenujesz, a zwłaszcza jak trenujesz, jesteś naturalem, to później nawet jak masz przerwę, długą przerwę, to bardzo łatwo jest odbudować te mięśnie, naprawdę. Jest szybciej na pewno odbudować je, niż jakbyś miał je na nowo Jasna sprawa, nie? budować, Tyle, że albo na iść pewno- dalej. Naprawdę, tu procentuje, lata treningu faktycznie procentują. Nie zawsze jest to najwyższy poziom trenowania, życie weryfikuje i obowiązki różne. To czy możesz faktycznie się poświęcić temu bardziej czy mniej, ale to procentuje i dlatego warto jest trenować. Dokładnie, święte słowo. Ok widzowie, ostatnie ćwiczonko robimy wyciskanie wąsko sztangi na triceps. Tak jak Marcin tutaj właśnie zaprezentował nam. Ręce zmęczone. Tak Marcin? Przedostatnie ćwiczenie, Przedostatnie ćwiczenie, ale pomyliłem się. zmęczone ręce, prawda. Lightowy ciężar to jest bardzo efektywne ćwiczenie, jedno z najlepszych na trójce, uważam. Na małpie tak miałem, że mi sztanga prawie wyjechała. Bardzo ładna technika. Używasz tych nadgarstków czasami? Wiesz co, nie. Czy starasz się ćwiczyć bez? Usztywniacz nadgarstków specjalnie nie, ale używam często tych gum, takich pasków, które miałem przy ostatnim naszym Na treningu. plecy. Ze względu na to, żeby się wspomagać troszeczkę w chwycie, ale też żeby nie ranić tak rąk mocno, nie? Bo jak używasz już tych ciężarów większych trochę do wysuwania, no to kurde, no to ręce gdzieś dostają, tego odciski, przynajmniej ja mam takie ręce. No ja też mam, no i też jak widzisz mam obrączkę i po tą obrączką też dostaję. No, ale no, to zależy, ja mam częściowo rękawice takie z owijkami. Bardzo rzadko kiedy tego używam. Nigdy nie miałem jakichś specjalnych problemów z nadgarstami, mimo że nie mam genetycznie jakichś super ani dużych, ani silnych. Natomiast nie widzę takiej potrzeby, dopóki technicznie staram się zachowywać zawsze te prawidłowe ruchy, prawidłowy tor. Tak jak tutaj na przykład też czuję, kiedy mam za wąski chwyt na przykład, wtedy mi naprawdę obciąża bardzo mocno nadgarstki. Ale gdy troszeczkę tylko rozszerzę, a cały czas zachowuję tą technikę, żeby jednak te tricepsy pracowały, no to jest wszystko w To jest porządku. wszystko w porządku. O, bardzo ładnie. Do odcięcia. Ale ładnie poleciałeś ogólnie z tą serią. Tak, tak. No tu jest taki moment, gdzie wydaje ci się, że jeszcze zrobisz. Tak, nie? jeszcze A myślałem, po że prostu- zrobię i mnie odcięło. Tak, tak. Także mięśnie są zmęczone i o to właśnie chodzi. Przede wszystkim tricepsy są nie tak dużą grupą, więc tam już jak odcięcie masz, to już nic Tak, ci nie jest pomaga. koniec. Nie? Zresztą widzieliście przed chwilą, poszło w górę i koniec. Jedziesz Marcin, mocno. Myślałem, że gotowi jesteście. Dawaj, 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 mocno! Dobrze. Powoli, 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 powoli do góry, powoli do góry, powoli. Nie da się Nie ma powoli. siły, bo to jednak siła wchodzi, nie? A czy angażujesz bardzo dużo siły. Ty nie musisz zrobić 8, zrób 3, ale zrób tak, żeby to mieć podczas tego. Okej. Ale to jest ciężko. To jest typowe powerliftingowe wyciskanie. Od razu dynamika, a teraz trenujemy futurystycznie, więc spróbuj w ten sposób.
odpowiednik tego, jakbyś robił to na spacerze ciężarowym. No właśnie, ja szczerze mówiąc wolę dipy zawsze niż to, ale czasami zmieniam, ale rzadko zmieniam, bo wolę dipy. Bo na dipach, wiesz, no na dipach wszystko jest, nie? Praktycznie stymulacja pełna, nie? Nie ma takiej potrzeby, żeby to stosować. Jak już jesteś silny wystarczająco, żeby dipy robić, no to nie musisz mieć takich maszyn. Ja tak przynajmniej uważam, nie? Mimo, że tu możesz dowalić, no ale na dipach też sobie możesz dociągnąć, nie? Widziałem, że wy też się pociągacie na przykład z obciążeniem dodatkowym na łańcuchu, nie? Sprawdzaliśmy kiedyś maksy, to ja z 80 kg. Serio? To nie był koniec. No to tam rekordy to jest 120 czy 100 ileś, to blisko jest. To jestem pod wrażeniem. No tu jest fajnie, bo właściwie tutaj ta podpora pod klatkę wymusza, żeby faktycznie trzymać pozycję i sam triceps pracuje tak. Więc na dipach to jest więcej walki i więcej trochę energii się traci na to, żeby faktycznie lędźwie trzymać i napięcie w odcinku tym lędźwiowym, żeby trzymać pozycję, no i nogami dużo tam stymulujesz, czy bardziej się pochylisz, czy bardziej się odchylisz, a tutaj to wszystko już wyregulowane jest, właściwie jest wyizolowany fajny triceps. No czuję się, na pewno się czuję, bo my mamy też już mocno zmęczony. Zakrywa mi. Grzesiu robi triceps, ale nie może się skupić, bo pani przed nim też trenuje różne rzeczy. Grzesiu akurat ma dobre widoki. Nie patrzę się. Nie patrzy się tylko na siebie. Co, tak? Wolę dipy też. Ale na zmęczenie takiego tricepsa, ostatnie ćwiczenie to jest naprawdę Zobaczymy, fajnie. jak się trochę obciążymy, jak to będzie dalej szło. Jest nabite wszystko jak trzeba. No i faktycznie to jest wyizolowana ta pozycja, że ten triceps musi pracować, jakby nie było. Nie? Gwarancja tego, że będziemy czuć wszyscy ten triceps po dzisiejszym dniu, podobnie jak klatkę. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Marcina również widać ten ogrom pracy, co włożył przez tyle lat. Tak powiszę teraz trochę, jest też fajnie tak powisieć zawsze. Nie, już jest grubo, już jest grubo. To już widać, że potrenowaliśmy te 2 godziny, bo już jest takie zmęczenie materiału, nie ma czym właściwie trenować. At the end of the day, Gregor is doing dips with his own weight, so quite a lot at the end, because this machine really isolates your triceps. There is no help from anywhere, from anyone. You just need to pump it, push it, and it works properly. Ładnie, tam bardzo dobrze widać. Twojego tricepsa, serio. Brawo. Co, atakujemy takim dużym? Dobra. Mocno. Dawaj. Dobra, koniec. Over. Nie no, tricepsy już są tak dojechane. Tak, no już nie ma czym trenować, nie? Ja bym ostatnią serię zrobił już takim mniejszym. Tak, wydaje tylko mi się, że to dobicie. jest na typowe, tak, dobijanie i już zabawę. Ile tam, 40? Może zostawimy tylko. Tak. Chodź, zakończymy ten odcinek. Okej, widzowie, to byłoby na tyle z tego odcinka. Trening zrobiony, triceps dojechany, klatka tak samo, pompa jest, krew napłynęła do mięśni. Po raz kolejny Marcin zaprosił nas
na kolejną siłownię, tym razem na otwarcie Nordic Wellness, żeby nie mylić. I co, dziękuję serdecznie za trening. Ja też Piąteczka. dziękuję chłopaki, fajnie technicznie zrobiony trening. Trochę byliśmy jeszcze pogubieni ze względu na to, że wszystko jest nowe, maszyny nie pracują tak jak trzeba, ale miejsce myślę, że się dotrze. Jak przychodzimy z jakimś planem konkretnym, to tak naprawdę nie musimy szukać nie wiadomo jakich udogodnień, po prostu warto wziąć nawet wolny ciężar, ale maszyn tutaj też nie brakuje. To jest linia taka bardziej, powiedzmy, turystyczna, chociaż nie brakuje sprzętu Hammer Strength, więc jest ok. Trening uważam też, że bardzo dobrze wszedł, zresztą widać też po chłopakach, że są nieźle spompowani technicznie, znowu 5+, bo naprawdę wszystko to jest zachowane tak jak trzeba. No co, tylko czekam na kolejne partie mięśniowe, żebyśmy robili razem te treningi, żebyśmy się motywowali wzajemnie, bo faktycznie chłopaki targają też niesamowite ciężary, Grzesiek bardzo duże nawet powiem, i to jest motywacja dla mnie, żeby też ruszyć trochę mój tyłek i sięgnąć po te ciężary gdzieś tam, które w moim życiu też wpadały, a teraz bardziej już tak sobie trenuję dla przyjemności, ale na pewno stymulacja jest pełna i przy tej technice, którą chłopaki zachowują, no zdecydowanie warto się pobawić tym ciężarem, no bo widać też jak wyglądają. Mają po pierwsze koordynację świetną, po drugie budowę świetną, no i po trzecie mogą sobie pozwolić na te ciężary. No to też wynika z wypracowanych jakichś tam godzin treningu na siłowniach. Także dzięki wielkie, zapraszamy na kolejne odcinki. Siemano. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. O tym nigdy nie zapominajcie. Bum.